Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o dżinsach. To część garderoby, która znajdzie się w każdej szafie. Problemem mogą być jedynie fasony, jakie powinnyśmy wybrać. I mówię Wam już od razu. Jakikolwiek fason dżinsów wybierzecie, nie mogą one być w mniejszym rozmiarze niż nosicie. Nie patrzcie na numerację, na numerki. To są tylko cyfry. Spodnie muszą na Was fajnie leżeć. Nie mogą Was cisnąć w pasie, nie mogą Wam się wpijać w pupę. Mają być luźne, chyba że są to dżinsy typu rurki, skiny, których ja osobiście jestem przeciwniczką i uważam, że to nie są spodnie, które powinniśmy nosić. Jest taka masa przeróżnych innych fasonów, w których będziemy lepiej wyglądać niż właśnie te rurki i skiny. I ja skupię się właśnie na tych innych niż noszą wszyscy. Jako pierwsze zaprezentuję Wam spodnie, które po prostu uwielbiam, czyli spodnie, które mają zaszewki. I mierząc tego typu spodnie, pamiętajcie, powtarzam to przy każdej możliwej okazji, czy to spodnie z materiału, czy to spodnie z dżinsu, te zaszewki nie mogą nam się rozchodzić na brzuchu, bo jeżeli one będą nam się w ten sposób rozchodziły, to znaczy, że są po prostu za ciasne w biodrach i za ciasne w pasie. Tego typu spodnie lubię mieć podwinięte tak nad kostkę, wtedy one wydają się takie lekkie. Świetnie pasują do sneakersów, do balerin, do klapek, do kowbojek, naprawdę do wszystkich butów, nawet do takich ciężkich w zimie. Uważam, że to jest fason świetny dla dziewczyn, które mają troszeczkę bardziej rozbudowane uda i masywne łydki. Świetnie się wszystko schowa, podkreślicie talię. Do tego fajna góra, w zależności od tego, czy na sportowo, czy bardziej elegancko, bo możecie tutaj założyć na przykład fajny żakiet, fajną krótką kurtkę. To są spodnie, które uważam, że każda sylwetka wygląda fajnie, pod warunkiem, że ma dobrany odpowiedni rozmiar. Jako drugi model spodni proponuję Wam ten o prostej nogawce, ale spójrzcie na dół, mocno wywiniętej do góry. Tu jeszcze dodatkowo jest taka taśma kamelowa, która sugeruje nam, że możemy dołożyć na przykład do tego fajną kamelową torebkę, możemy dołożyć kamelowe buty, płaszcz na przykład w kolorze kamelowym, czy jakiś sweter, ale oczywiście niekoniecznie, ale takie detale zawsze sugerują, jeżeli mamy problem z doborem dodatków, co możemy dołożyć, żeby fajnie grało i pasowało nam do całej stylizacji. Jeśli chodzi o ten konkretnie model spodni, to zwróćcie uwagę, one są już bardziej dopasowane tutaj w biodrach i w pasie. I też mała uwaga, ten rodzaj spodni również musi być na tyle luźny, żeby nie odstawały Wam kieszenie, a przede wszystkim zamek. Jeżeli w spodniach odstaje Wam zamek, po prostu tak się rozchodzi, tu akurat jest dosyć fajnie wszyte, ale gdyby one były za ciasne, to zwróćcie uwagę, ja je naciągnę, on się po prostu rozchyla. Oznacza to, że spodnie są za małe. Prosty fason, no niektórzy powiedzą, że troszeczkę skraca, ale na przykład na jesień można założyć tutaj świetne kolorowe skarpetki i jakieś cięższe buty, ale można też założyć buty, na przykład botki, które schowają nam się tutaj głęboko pod nogawkę, wręcz takie botki skarpetowe, też bardzo fajnie to wygląda i wtedy można założyć do tego marynarę albo duży sweter i też fajnie wyglądać jesienią. Także ten model spodni też bardzo fajny dla tych dziewczyn, które lubią czuć na sobie dżinsy i mieć je blisko ciała, ale jednak nie są to skiny. Zobaczymy teraz kolejny model zupełnie inny niż te dwa poprzednie. A teraz klasyczne dzwony. Spodnie z lat 70., spodnie, które nosiły nasze mamy, a może i babcie nawet, jak były bardzo modne. Spodnie, które też fasonem są dopasowane tutaj w biodrach i rozszerzają się ku dołowi. Ten rodzaj spodni moim zdaniem powinien być dosyć długi, prawie taki ciągnący się po ziemi. Wtedy one mają taki fajny, właśnie modowy charakter. Możecie nosić do nich buty, trampki, sneakersy,
Ja akurat założyłam baleriny z takim lekkim szpicem i uważam, że bardzo fajnie wyglądają. W zimie mogą być to nawet buty na takiej mocnej platformie, taki właśnie w stylu lat 70. z klockiem, do tego jakaś fajna, dłuższa marynarka, workowata torebka, żeby zachować taki styl właśnie trochę lat 70. Ale do tego rodzaju spodni też będą pasowały sweterki, które w tej chwili są bardzo w modzie, czyli kołnierzyk rozkładany i szpic. Też takie lata 70. Jak te dziewczyny, które są młodsze, zapytajcie swoje mamy lub swoje babcie, nawet pogrzebcie gdzieś w starych albumach, na pewno znajdziecie właśnie taki rodzaj jeansów. No, moda kołem się toczy, zawsze wraca, co jakiś cyklicznie, co ileś tam lat powtarzają się trendy, oczywiście w innych tkaninach, w innych wydaniach, troszkę fasonu, ale zawsze nawiązujące właśnie do tamtych poprzednich lat. Jeśli chodzi jeszcze o dżinsy, to chcę Wam zwrócić uwagę, że wybierajcie te, które mają lajkrę. Wtedy spodnie są bardziej wygodne, komfortowe, fajnie się w nich siedzi. Jeżeli na przykład pracujemy na siedząco, czy jeździmy samochodem, one nigdzie po prostu nie gniotą, nie uwierają, ale powtórzę jeszcze raz, mają odpowiedni rozmiar. I na koniec jeszcze pokażę Wam spodnie z takich najbliżej ciała, dopasowanych, ale nie rurek, jakie ja uważam, że powinnyśmy nosić. A ten model spodni proponuję Wam jako alternatywę dla obcisłych skinów. Spójrzcie, to są spodnie o kroju cygaretek. Zwężone do dołu, dopasowane w biodrach, dopasowane tutaj w pupie. Mają leciutki luz tutaj w udach i co najważniejsze, są luźne tutaj w kolanach. I to właśnie powoduje, że nie mamy tego efektu takiej obcisłej parówki, że te spodnie nie idą maksymalnie wąsko, jak po prostu druga skóra, jak to mówią niektórzy, napięta jak plandeka na żuku. Ta łydka jest po prostu zgrabna właśnie w tego typu spodniach, ale nic wtedy nogi nie tracą na swojej smukłości. Jeżeli nie lubicie tych fasonów balonowych, szerokich, to wybierajcie właśnie dżinsy o kroju takim cygaretek i z delikatną lajkrą, żeby pracowały te spodnie, ale też nie za dużo i zwracajcie uwagę na to, żeby ta okolica łydek nie była mocno dopasowana, bo nawet wtedy robi się taka rzecz, tutaj jest mocno napięta i te spodnie nam po prostu sterczą tutaj z boku. Spodnie mają wchodzić na Was swobodnie. One mają być dopasowane, ładnie modelować sylwetkę, ale spodni nie możecie wciągać jak gumowych rękawic na rękę, bo wtedy naprawdę wygląda to bardzo niekorzystnie. Mam nadzieję, że te kilka modeli spodni przybliżyło Wam trochę pomysły na to, jakie sobie ewentualnie spodnie kupić. I jedna rzecz, dziewczyny, mierzcie i jeszcze raz mierzcie, nie zrażajcie się na rozmiary, na fasony. Czasami jest tak, że dopiero kolejny rozmiar większy niż nosicie będzie odpowiednio leżał. Tak jak Wam mówiłam na początku. Rozmiar to jest tylko numerek, nie definiuje Was w żaden sposób. W mojej szafie są spodnie, w ogóle ciuchy od rozmiaru 34 do 42. Ja dopasowuję ciuchy do sylwetki, oglądam się z jednej, z drugiej strony, widzę jak się ciuch układa. Nie lubię rzeczy mocno obcisłych. Mogą być dopasowane, mogą podkreślać sylwetkę, ale to wszystko ma być po prostu takie wysmakowane, bez tego efektu opięcia. Bo pamiętajcie, że obcisła rzecz nas nie wyszczupli, a wręcz przeciwnie, pokaże wszystko to, co powiedzmy nie chcemy pokazywać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ten model spodni proponuję Wam jako alternatywę klasyczne dzwony. Spodnie z lat 70. Jakikolwiek fason jeansów wybierzecie, one mają być dopasowane, ładnie modelować sylwetkę, mają odpowiedni rozmiar. Ale to wszystko ma być po prostu takie wysmakowane, też fajnie wyglądać.